Witam, witam. Mario, nie wiem, czy mnie słychać. To jest najważniejsze. Witam w ogóle Państwa wszystkich. Marię mamy jako pierwszą. Ja spoglądam, podpatruję, czy w ogóle widać, czy mnie słychać i widać. O, to jest najważniejsze. Bardzo poproszę o wpis. Widać i słychać. Super. No i super w dodatku. Jeszcze tym bardziej dziękuję i cieszę się, że 4 osoby już są, więc możemy zaczynać. Widzieliście ten kosmogram, który tam był. Dzisiaj mamy oczywiście Skorpiona, Słoneczko w Dładzie, Byka, co mówi o pewnej równowadze, ale nie zupełnie. Byk to jest o posiadaniu i w dodatku byk, to co powinniśmy, to co nam się powinno na dziś kojarzyć, no to Niemcy i będziemy o nich rozmawiać i będziemy rozmawiać o Skorpionie. Byk i Skorpion, tak? Ja mówiłem, że już bardzo dawno mówiłem, że Niemcy zaczną myśleć zupełnie inaczej, zaczną przyglądać się temu wszystkiemu, co się dzieje i nie wytrzymają kryzysu. Ciekaw jestem, jak będzie dalsze historie, ponieważ wszystko się dzieje w Skorpionie, a trzeba brać pod uwagę, że Berlin był taką stolicą, no ale poznaniacy też wiedzą, gdzie cesarz mieszkał, w Poznaniu. No i trzeba przyznać, że no nie było tak, jak my sobie wyobrażamy, że tak, było tak sobie. No nie tak. Niemcy są bardzo dziwnym narodem, w ogóle składającym się z kilkunastu narodów. Ja nie wiem, ile jest tych landów, nie orientuję się, ale sporo. Największa jest Bawaria, ale ich król nie miał potomstwa. I tak jakoś przeszło, ale za to uwielbiają go i ten słynny zameczek, który jest, znaczy Disney po prostu otworzył go. A ten zamek, no i wspaniały król, którego do tej pory kochają. Do tej pory go kochają i wyjątkowo. Co prawda był dziwnym królem, kochał sztukę, kochał piękno i kochał to, co jest najważniejsze. No dobrze, ale księżyc mamy z kolei w znaku wodnika i w Dładzie bliźniąt. Bliźnięta są takie bardzo dziwne, bo bliźnięta lubią sobie troszeczkę gaworzyć, troszeczkę jest kłótnia, troszeczkę jest ujawnianie. Z kolei wodnik jest wyższą oktawą, jeżeli patrzymy z punktu widzenia planet, i wodnik ma podobne zachowanie i wodnik jest taką troszeczkę rewolucją, ewolucją, zmianą postrzegania. No i tutaj właśnie Niemcy spostrzegli sobie to, co chcieli, ale to jest na dziś, po prostu jest dzisiaj. Powinniśmy zrobić dokładnie godzinę rozwiązania tego parlamentu niemieckiego i to by było najlepsze. Ale ja pod wpływem książki Jarka Gronerta, no i taka jest prawda, że tak wyglądają Niemcy. Ja bym musiał popatrzeć sobie, popracować nad tym niemieckim kosmogramem, bo ja potrzebuję dokładnych danych. I zrobiłem coś takiego, zaraz wam pokażę. To jest właśnie to, ale to nie jest ta data, bo to jest 33 rok. 23 marzec. I tutaj można by się, czy to jest faktycznie ta. Ja tą datę z Wikipedii dokładnie Republika Weimarska. I tutaj nie wiem, czy to jest upadek
Nie doczytałem, bo to robiłem przed chwileczką. Dokładnie data z Wikipedii. Szybko wrzuciłem, ustawiłem według tej zasady. I tutaj się zgadzają, wszystko się zgadza. No, ale nie możemy tego brać jako pewnik. Ja sobie to zaznaczyłem, czyli to jest 23 marzec 1933 rok. No to ładnie by to państwo to miało tyle, że to czym oni by się mogli szczycić? Papierem toaletowym chyba tylko. To jest po prostu... A witam tutaj. Aldone. Witam. Dobry wieczór. I podglądam tak sobie od czasu do czasu, na pewno nie wszystkich będę widział. I teraz jeżeli patrzymy, pokażę wam ten kosmogram, to jest ten kosmogram. No nie jest on prawidłowy, no bo nie wierzę w to, żeby w 1933 powstały Niemcy, no ale bardzo możliwe, że tak, ale mamy. No jeżeli mamy Niemcy i ascendent prawdopodobnie jest dobrze ustawiony, to mamy w Pannie w Strzelcu, no to jak Panna Strzelec i teraz sobie zastanówmy się, jak byście zdefiniowali Strzelca, jeżeli mamy Amerykę też i tutaj jest wada Strzelca. Strzelec puszcza strzałę i ona gdzieś tam leci. No i oni faktycznie byli tacy troszeczkę strzelcowaci, no nie? W zależności od kultury i od poziomu, od pewnych zachowań. No można by to brać pod uwagę, że oni są strzelcowaci. Dużo Niemców robiło ekspansję na świat. Właściwie tak i Polacy, tak i Niemcy, bo trzeba brać pod uwagę, my nie bierzemy tego pod uwagę, ale 1800, 1700. Słuchajcie, to tam była taka bieda, że to się w głowie nie mieści. Zawsze tam była bieda w Niemczech. Niemcy nie gospodarują się dopiero właściwie na krótko przed I wojną i II wojna światowa. Ale też to był biedny naród, bo oni w jedne inwestowali, w Junkra, żołnierza. I to już w Prusach, za Bismarcka już wtedy rozpoczęła się bo wcześniej to był taki naród głupszy od Polski. Ponieważ ktoś powie, ale co pan opowiada? No jak to co opowiada? My mieliśmy tylko jedno rozbicie dzielnicowe. Najmniejszy król, jaki mógł być wzrostem, tak zwany Łokietek, zrobił porządek i do widzenia. Co zostawił po sobie partyzantkę. I to jest wszystko. I potem nie mieliśmy żadnego tego, potem były rozbiory. Ale w momencie, kiedy Niemcy, znaczy tutaj cesarstwo niemieckie nas rozbierało, to było 700. To było 700. I wtedy, czy oni byli wtedy zjednoczeni? No nie tak zupełnie, Nie byli tak bardzo zjednoczeni. I Kasia Wielka, i oni wpadli do Polski, dlatego że Polska była taka jak teraz. No a my co mamy? Czołgi oddaliśmy, wszystko oddaliśmy, pieniądze oddajemy, jeszcze mamy garkotłuków jakichś pochodzących, jeszcze roszczeniowi. No i co mamy? No więc trzeba tutaj brać pod uwagę, że jeżeli przyglądamy się temu, no to w gruncie rzeczy, jeżeli patrzymy na Niemców wtedy, a było wcześniej, oni się uciekali, osiedlali się bardzo szybko. Oni bardzo szybko się osiedlali. Zasiedlili Litwę, zasiedlili Wołgę, czyli Niemcy nadwołżańscy. Potem przecież Kasia Wielka,
pojechała właściwie z połową swoich przyjaciół, kolegów, kuzynów i całą, powiedzmy, że szlachtą, tą niemiecką, do Petersburga. Przecież wtedy Petersburg, a w dodatku oni się czuli bardzo dobrze i chętnie jechali, dlatego że tam były inflanty. No więc nie patrzmy na to. I teraz, jeżeli patrzymy tutaj na ten punkt taki tutaj Strzelca, ja się całkowicie z tym zgadzam. Teraz pojedziemy sobie dalej. Oj, nie to nacisnąłem. O, teraz jest to. Teraz mamy tutaj Słońce. Słońce mamy w Byku oczywiście, czyli drugi ten, i z tyłu mamy Merkurego. Jedni powiedzą, że spalone, drudzy powiedzą, że nie spalone. Jedno jest z tyłu i ma charakter epimedyjski, czyli ma lekkie takie, ale dobrze myśli. Czy Niemcy dobrze myślą? No, w tym czasie, w tym 1933, to jeszcze nie, ale w sumie tak. Oni później zaczęli lepiej myśleć. Najlepiej wiecie, 3 razy kłamstwo staje się prawdą. Oni do tej pory to stosują. Już przejęły nawet niektórzy, którzy są tak zwani. Zresztą, czy powiedzmy, czy Rosjanie stosowali taką metodę? Nie, oni zamordy stosowali, ale Niemcy kłamstwo. Takim numer jeden, który nie chciał, którego wszyscy znamy, a nie chciał się poddać temu kłamstwu, to był przecież wóz Drzymały. On się nie chciał poddać kłamstwu. I teraz oni tą ekspansję robią i mamy tutaj to Słońce właśnie w tym układzie z tym Merkurem. Ale popatrzmy sobie na dalszą tutaj historię. No i mamy tutaj Uran. Uran mamy, zaraz wam powiem. Uran jest, no oczywiście, że widzicie, że w Baranie, ale w Dładzie Strzelca. Na dzisiejsze czasy, gdybym to zobaczył i ktoś by mnie się zapytał o Niemcy, co sądzę na przykład o Uranie w Baranie i w Strzelcu, to bym powiedział, wiesz, ekspansja wiedzy. Wiedzy i wolności niemieckiej. Takiej troszeczkę na siłę. Czyli co? Skłonności do faszyzmu, czy skłonności do marksizmu? Co za różnica w gruncie rzeczy? Czy Marks, czy Mein Kampf? A wcześniej Bismarck? A jeszcze wcześniej? Ja nie znam aż tak dobrze niemieckiej historii. Tutaj bym musiał być historyk, który by to powiedział. Ja bym tylko podawałby datę, ja bym tylko robił kosmogram. Więc to jest dla mnie na przykład to jest tragedia. Tylko to, co pamiętam ja z doświadczeń mojej rodziny i to, co pamiętam z lekcji historii, bo historyka miałem genialnego. W liceum oczywiście. Ale w 3. klasie, w 4. nie, w 4. to miałem taką babę, już dodatkowo ona się opiekowała harcerstwem, ja byłem w tym harcerstwie. Już tak beznadziejnie. I jeszcze chodziła, co najciekawsze, że chodziła do jezuitów. A chyba już jej nie ma. Nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam jej nazwiska. Musieliby koledzy przyjść z liceum i przypomnieć mi, jak ona się nazywała. Nie zapadła mi wcale. Ale historyka mieliśmy genialnego, historyk, który miał doktorat z historii, który był prześladowany przez środowisko to czerwone tak zwane.
On zawsze mówił, jak chcecie wiedzieć prawdę, to ja będę mówił ciszej. Mówił nam normalnie o wszystkim, o Katyniu. O Katyniu była świetna lekcja była o Katyniu. Była taka, prawdy są dwie. Jest prawda i nadprawda. Prawda wyglądała tak, że to zrobili ci i ci. Nadprawda, że wtedy i wtedy Niemcy zrobili to i to. Normalnie. Zresztą wspaniały facet. To trzeba przyznać, że uważam, że jeden z najwybitniejszych nauczycieli, jacy mnie uczyli w szkole średniej i potem dalej też. I co najciekawsze, ja jego pytałem się, panie profesorze, jak to jest, że trzeba być dobrym nauczycielem? Co znaczy dobry nauczyciel? Bo wiesz, jaki jest dobry nauczyciel? Kiedy w czasie lekcji ktoś wchodzi i mówi, słuchaj, matka ci umarła. Dobry nauczyciel mówi dziękuję. Prowadzi lekcję, normalnie tak jak było. Zaczyna dzwonek i mówicie, proszę wstać, możecie wyjść. I zaczyna płakać. Ja długo tego nie mogłem zrozumieć, dopóki nie stałem się wychowawcą. I właśnie w takiej sytuacji stanąłem. Właśnie taka sytuacja była. I w ciągu sekundy przyszło mnie do głowy właśnie pana profesora te słowa. I kierowniczka, wszyscy wokoło przyglądali się mnie, że ja normalnie pracuję. Mówi, idź do domu. Nie, ja nigdzie nie wychodzę. Masz wolne. Ja mówię, nie, jutro, spokojnie. I potem jedna z moich wychowanych mówi, panie Ryszardzie, ja się dowiedziałam od kierowniczki o pana tragedii. Podziwiam pana. A ja jej to powiedziałem właśnie o tym swoim nauczycielu, o tym profesorze ze szkoły średniej. Potem po wielu latach ona stała się też nauczycielem. I niedawno żeśmy się spotkali, no nie tak dawno, z 5 lat temu. Wie pan co? W takiej samej sytuacji byłam jak i pan wtedy. Co pan opowie? I mówi, co, wie pan o co chodzi. Lekcję doprowadziłam do końca. Dopiero jest się wtedy nauczycielem i dopiero się jest wtedy wartościowym człowiekiem dla siebie. To jest najważniejsze dla siebie, nie dla otoczenia. Otoczenie mnie nie interesuje. Ja jestem najważniejszy. I pamiętajcie, że zawsze jesteście wy najważniejsi, reszta nie. To tak jak jest w samolocie, jak lecicie. Musicie sami siebie ratować, żeby potem dziecko ratować. Najpierw wy maseczkę zakładacie na siebie, a potem tą maseczkę tlenową zakładacie dziecku. To jest podstawa. I astrologia też tego uczy. I ten uran w tym baranie mniej więcej podobny jest. Uran w baranie jest w takim dziwnym układzie, bo jest za każdym razem wolnością, tak? No bo jest akurat tam, gdzie. Więc jeżeli popatrzymy sobie i policzymy, zaraz wam pokażę, jak się robi też taką zabawę astrologiczną, to jest, liczmy, że to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, czy 11 to jest wodnik, czyli on w 11 sektorze ma swoją egzystencję, a w tej egzystencji jest Saturn. I w tej egzystencji Saturn go hamuje albo też bardzo wulgarnie postępuje. W dodatku Saturn jest wrak, więc działa na ludzi. Więc jeżeli działa na ludzi, więc trzeba brać, jak to się mówi, założyć im kaganiec na twarz i wtedy oni będą szczęśliwi.
I co wam to przypomina? Dzisiaj pana Szwaba i jego pomysł. Przepraszam, ale muszę odebrać, bo nie wiem, co to jest. Muszę, bo czekam na telefon bardzo długo. Przepraszam, ale po audycji dam sygnał, dobrze? Dobrze, no na razie. I to jest taka sytuacja, czekam na ten telefon, ale po prostu myślałem, że wyciszyłem. Jakoś nie potrafię panować nad telefonem. Słuchajcie, przepraszam, ale ja cały czas jestem jakby na baczność i nie mogę tak sobie pozwolić. I jeżeli mamy potem dalej, jeżeli patrzymy na tę planetę, to mamy od Urana Plutona. Nie mówimy o tych planetach, bo to nie ma sensu tutaj mówić o tych planetach, ale mamy Plutona. Plutona mamy w dodasamsie ryby, w raku oczywiście dodasamsie ryby. I powiedzmy sobie, czy na przykład oni podchodzili plutonicznie do tego. Przecież oni weszli z butami na teren Neida. Oni tam zrobili wiecie to, marsz w każdą stronę. I trzeba przyznać, że gdybyśmy dzisiaj się jakiegokolwiek takiego Niemca zapytali, ale takiego wiecie, co to jest prawdziwy Niemiec, i po alkoholu, to on by przyznał, że za Hitlera było dobrze. Oni trzymają taki dryl, że nie, ale oni nie są uczciwi w tym swoim tym. I jak oni zaczną tylko, co najciekawsze, ja to przeżyłem, słuchajcie, w oblaści kaliningradzkiej. Jesteśmy w Tylży, czyli Sawieckoje. I wchodzimy do restauracji, jemy sobie, wchodzi jakaś taka i zaczynają słuchajcie, muzyczkę grać. Rosjanie. No i co? Aili, ailu, tam Lili Marlene. Ja posiedziałem jeszcze 3 piosenki, wytrzymałem, mówię, kurczę, niech zaczną jeść. Niech zaczną jeść. Jak już usiedli, zaczęli jeść, to poszedłem do tych Rosjan. Ja mówię, wiecie co wy gracie? Właściwie, no tak, to byli Rosjanie. Wiecie co wy gracie? No nie, nam dali. Ja mówię, wam dali? W oblasti kaliningradzkiej tu? W Prusach? Pierwsze to był hymn piechoty. Aili, ailu. Drugi to była niemiecka piosenka taka. A trzeci to był hymn Luftwaffe. Ten czwarty hymn, który graliście, to był główny hymn SS. Jeszcze raz Hitler, Mołotow, pakt? Podoba się to wam? Wy wygraliście wojnę, czy oni wygrali wojnę? Że wy im gracie? Zagrajcie ludową muzyczkę. I na to przyleciała ta konsomołka, która ich tam prosiła. Ja mówię, na baczność przede mną. Mówię, stać na baczność. I do niej po niemiecku. Akurat przyjechałem, wtedy byłem prosto z Austrii. Więc jeszcze tym niemieckim takim, nie mówcie, że ja znam niemiecki, ale te kilka słów tam takie porządkowe umiem. Wtedy znałem, bo teraz już minęło za dużo czasu. No, widzicie, jak długo siedzę w astrologii, ale ja właściwie zlikwidowałem Austrię jeszcze wcześniej i byłem te 5 lat w Rosji. Tak. No i tak, jak to się mówi z buta, a ponieważ w dowodzie miałem Österreich, znaczy w paszporcie, no więc pokazałem paszport tak zakrywając skąd jestem. I ona się spojrzała na mnie i mówi, Danke,
i wyprowadziła tych Niemców. A do tych Rosjan oni mówią, że coś tam, że zaczęli, że przepraszają mnie, że w ogóle, że dobrze, że im przypomniałem, że w ogóle jestem cudowny. I faktycznie, wtedy mój przyjaciel Marek, nie wiem skąd mu się to wzięło, wyjął dokładnie $100 i położył szefowej, słuchajcie, $100. Dla nich to była suma astronomiczna. I za to kazał wódkę. I rozpętała się alkoholowa imprezka. Słuchajcie, żeśmy się tak bawili. Była taka fantastyczna zabawa, ale bez Niemców. I to był właściwie taki numer 1, który faktycznie, i potem do mnie podszedł taki starszy Rosjanin, złapał mnie tak za ramiona, przytulił i mówi: z ciebie jest heroik, znaczy ten ja nie znałem, znaczy troszeczkę znałem, ale nie wiedziałem za bardzo, co to za słowo, wiecie o co. I mnie tak, mówi, ty przypomniałeś mi tamte czasy, masz rację, nie wolno Niemców, tak, i trzeba iść tam, i tam zaczął po rosyjsku coś tam mówić. I taka jest prawda. Niemcy nam pierwszą wojnę wywołali, drugą wojnę, a teraz to jest cicha wojna, cicha, bardzo niebezpieczna wojna. Jedna z najbardziej niebezpiecznych wojen, jakie w ogóle były. Pamiętacie, jak on nam wygotował ten pan w ciemnych okularach, czyli Jaruzelski? Faktem, że możemy tutaj się sprzeczać, że niby Rosjanie chcieli wejść, Niemcy chcieli wtedy wejść. Honecker już wchodził. Wchodził wtedy autentycznie Honecker na tereny polskie. A już najbardziej miał opanowane poznańskie i miał opanowane śląskie. To było tylko godziny brakowało. Żeby nie Chiny, to by było bardzo źle. Gdyby wtedy nie interweniowały Chiny. Żeby ich nie Chińczycy, to byśmy naprawdę mieli przerąbane. Już byśmy byli albo NRD, część tutaj, ta część, to co oni, bo oni chcieli zagarnąć całe poznańskie, całe śląskie, tutaj, no to koszalińskie też, no te dawne tereny oni chcieli zagarnąć, a Rosjanie by weszli z drugiej strony. To, co wiecie, co znacie dzisiaj, inaczej to się nazywa, ale to jest to. I to trzeba brać pod uwagę. Więc tutaj na przykład ten Pluton autentycznie tak, i oni mają takie tendencje. Oni mają taką tendencję. Ja zaznaczam, ten kosmogram to nie jest kosmogram, to jest tylko kosmogram na taki i taki dzień na Berlin. I musicie to brać pod uwagę, że to nie jest tak zupełnie, ale zgodnie z tym kosmogramem, który respektuje Jarek Groner tutaj w swojej książce, tutaj umieścił, a ja go po prostu autoryzowałem na stronę i to jest ten tu, ten, proszę zwróćcie uwagę, że on jest identyczny. Proszę zwrócić uwagę. Zaraz zmienię. Jeszcze raz. Zobaczcie, Słońce jest w tym samym miejscu i ascendent jest w tym samym miejscu. Potem następnie mamy w 12 domu Marsa, ale właściwie kiedy on jest tak na kilka centymetrów no to on jest tak na kilka tych stopni to jest taki krwiożerczy. I taki, no jednak Niemcy przegrali tą wojnę. Z tym, że oni wszystkie wojny przegrali. Od Grunwald też przegrali. Tylko nie dostali tego, co potrzeba. Nie rozebraliśmy i nie weszliśmy tam jak w masło. Trzeba ich było roztrzepać, bo przecież oni wtedy, żeby odczepić się, przecież to było państwo, ja mówię o Prusach, o Krzyżakach, to sobie nawet nie wyobrażacie, jakie to było bogate państwo, jakie interesy kręciło, to się w głowie nie mieści. Oni sobie wyrobili u papieża ówczesnego, u papieży ówczesnych, bo tak trzeba by było powiedzieć,
możliwość produkcji win tylko ich. I oni te winorośla obsadzili tutaj w Polsce, obsadzili właściwie całą Wisłę. Cała Wisła była obsadzona. Wiecie czym? Czarną porzeczką. I oni zbierali, ponieważ flisacy byli, to flisacy im z Ukrainy, zewsząd tym szlakiem zbożowym, co tam się opowiada, tak, to jest prawda. Ale ten całą tę porzeczkę zbierali i z tego robili wino. To wino było butelkowane czy beczkowane, to jest bez różnicy, i wysyłane do parafii. Wszystkich na świecie. Wszystkich, nawet w Ameryce. Wyobrażacie sobie? Wszystkie parafie, każdy kościół pił ten krzyżacki napój. Wiecie, jaki to interes? To dzisiaj ten od szczeniaków mały, ten paliko, to jest nic w porównaniu z nimi. Oni mieli dopiero interes w świecie. Byli piekielnie bogaci. To po prostu. Zresztą alkohol do tej pory jest skarbem Szkocji. Szkocja ma normalnie bankę i whisky mają w beczkach i whisky, ona drożeje. Na przykład możecie zainwestować swoje pieniążki w jakąś tam beczkę i to i będzie, i ta beczka tam leży i dopiero w którymś tam momencie będzie otwarta. A te pieniążki przejdą na coś, ja nawet nie wiem, ale znaczy wiem, że coś takiego istnieje, jakby osadzanie pieniędzy w beczkach alkoholowych, ale Francja też trzyma pieniądze. To tylko my nie rozumiem, dlaczego my nie robimy pieniędzy w wódce na przykład. Mamy tak dobry alkohol, wódkę, polska wódka to jest wszędzie znana. To polska wódka jest traktowana super. Ja nie pamiętam, który alkohol, ale w Houston był traktowany jako takie złoto. To kosztowało krocie. Nie pamiętam, która to wódka. I ona była doprowadzana do takiego oleistego stanu. Na kostki lodu była wylewana właśnie taka oleista i właśnie w ten sposób była pita. W upały. I to był ekskluzywny alkohol. Tylko jeszcze było coś podawane, chyba woda sodowa, coś do tego. Nie pamiętam dokładnie, ale ja byłem zaskoczony. Ja nie lubię zimnych wód. Nie lubię zimnego. Ja wolę bez, nie wiem dlaczego, ale nigdy nie lubiłem zimnych wódek. Próbowałem, nie. Lód tam jedną kostkę mogę sobie wrzucić, ale szampan zimny wykluczone, wino zimne wykluczone. Nie to, że ja lubię grzańce, ale lubię w takiej temperaturze pokojowej. Na przykład piwa też zimnego nie znoszę. W Austrii mnie to bardzo odpowiadało, bo zawsze było to szprycją, woda stała na stole, wino stało na stole w dzbanku, lało się do szklanki, potem tej wody i to mnie idealnie pasowało, ten szprycenie. I dzisiaj przypuśćmy, ale zupełnie inaczej. Nie lubię takiego czegoś. Teraz zobaczcie. Następna rzecz, która jest tutaj. Spójrzcie na OPA. Od tego Marsa nie będziemy omawiać ascendentu, bo nie ma sensu, bo już żeśmy omawiali. Ale tutaj mamy Neptuna. Neptun, pokaż. 8 panny. Więc on jest właściwie tutaj na ascendencie. Gdy przypatrujemy się takiemu Neptunowi, to byśmy musieli powiedzieć, Neptun jest taki na haju. Wiecie, jak oni szprycowali żołnierze Niemcy? Jak narkotyzowali, żeby oni szli w bój? Ja nie pamiętam, jakiego narkotyku oni używali, czy amfetaminy, czy jeszcze jakiegoś innego, ale wtedy, w tamtych czasach, to narkotyki były normalnie stosowane. Zresztą pamiętacie wojnę opojmową. No była wcześniej, ale nasz jeden z pisarzy, który jest Anglikiem, to on był głównym przewodnikiem tego, wiecie kto. Taki Polak, który pisał po angielsku. Zresztą lekarz, notabene. Zdaje się, że tak.
Chyba on był lekarzem, że się nie mylę, ale dobrze handlował. Dobry przemytnik. Ja, cudownie to Anglików, dlatego Anglicy go bardzo szanują. I mamy tutaj właśnie tego Neptuna. Neptun jest taki niewyraźny. I teraz zwróćcie uwagę, że tak do czego weszli jak w masło. Węgrzy przystąpili też. Rumuni przystąpili też. Francja przystąpiła też. Belgia, Holandia, nie było problemu. Norwegia i Szwedzi też. Mało tego, przecież bardzo dużo Szwedów było w SS. Norwedzy tam jeszcze robili jakieś tam agresje, jakieś tam. Jedynym krajem, który nie, to tylko Jugosławia. No i Grecja troszeczkę dawała też opór, ale niewielki. Turcja oczywiście, że tak. Na początku Anglia też. Dlatego między innymi król abdykował, tak, odszedł, bo tam były takie dziwne. A dzisiaj już nie abdykuje, bo tak patrzę, co mi tam. Ja w ogóle patrzę, że wtedy był jeszcze honor, istniał honor. Nawet ci Niemcy mieli honor. Bo jednak trzeba, że Wehrmacht szedł normalnie, to SS było takie. I później, tak pod koniec, oni tacy się zwyrodniali, zrobili, ale jeżeli chodzi o sam Luftwaffe, to oni byli naprawdę w porządku. I ogólnie rzecz biorąc, bo to byli ludzie, to są ludzie tylko, którzy przyszli tutaj, zaczęli zdobywać tereny, namówiono ich tak na tą wielką rzeszę. I dzisiaj też mamy to samo, tylko mamy zupełnie inaczej. Euro sobie podporządkowali. I teraz mamy następną planetę, którą mamy. To mamy właśnie tego Jowiszka. Tutaj. Jowisz jest w dładzie ryb. Ja nie pamiętam, z czego skorzystał Pręgiel, że nie wiem, z czego on skorzystał. Czy skorzystał z Niemiec, kosmogramy. Ja akurat mam tą książeczkę Pręgla, ten kalendarze astrologiczne. Mam te kalendarze astrologiczne. Czy mam je na wierzchu? Mam je tutaj schowane, ale boję się dotknąć, bo niektóre są takie 39. Ja nie mam 39, bo w 39 Pręgiel napisał, że Hitler upadnie, że go nie będzie. I w tym momencie właśnie skończył w Dachau. W obozie koncentracyjnym. Zresztą Pręgiel to była w ogóle bardzo dziwna postać, dlatego że tak, nie wiadomo gdzie się urodził, bo on się urodził w ogóle na terenie Stanów Zjednoczonych. Znaczy nie wiadomo, czy Meksyku, czy Stanach Zjednoczonych. Jego chyba rodzice byli związani z ambasadami. Ale bardzo dziwnie tam. I skąd on znał astrologię? Właściwie powiem szczerze, że nie wiem. Nie wiem. Ale znał tą astrologię nieźle. Zresztą od tego trzeba rozpocząć, że Latynosi naprawdę znają astrologię. To, co wam pokazałem, tą genetykę, astrogenetykę, tą książkę, przecież to jest, ona jest tutaj z włoskiego formalnie, ale w rzeczywistości to jest Peru, Brazylia, Argentyna, Meksyk. Ja uważam, że najlepsi astrolodzy są jednak Argentyńczycy i Brazylijczycy. Tych, których ja znam, najbardziej sobie ich cenię. Ale Meksykańscy też nie są tacy źli. No i gro tej astrologii, którą my znamy, to jest zawsze Kalifornia.
z Kalifornii. No i przecież właściwie ci najlepsi astrolodzy mieszkają w Kalifornii. Stamtąd przecież przywiózł także profesor Leszek Werys tą astrologię humanistyczną, powiedzmy, że tak. I ściągnął właśnie tutaj, ale w oparciu o latynoskie korzenie, właściwie hiszpańskie korzenie, bo on jeszcze taką książeczkę hiszpańską, ponieważ profesor zna świetnie język hiszpański i angielski, ale pierwsza książka, która go tak pobudziła, to była po hiszpańsku. To była taka, tylko nie wiem, czy on ją kupił w Hiszpanii, czy ją kupił tam gdzieś w Meksyku, czy jeszcze gdzie indziej, czy po prostu otrzymał taką książkę. Zresztą ja też taką jedną z pierwszych książek w swoim zbiorze mam, zawsze myślałem, że to jest francuska, a to jest niemiecka. Zawsze myślałem, że to jest francuska książka, bo nigdy jej nie czytałem, tylko wiedziałem, że ona jest o astrologii, a okazało się później, że to jest niemiecka, tak troszeczkę dziwnie, albo flamandzka, czy może coś takiego, bo to jest taki dziwny troszeczkę język, bardzo stara. I mam jeszcze taką starszą, takie wycinki, które robiła moja mama jeszcze za czasów swoich studiów. Tylko nie wiem, czy na fizyce była, czy jak była na chemii, czy już jak kończyła medycynę. Nie wiem, zupełnie nie wiem, z którego to okresu jest. Nie dopytałem się, ale mam to schowane, mam jako taką pamiątkę tej ciągłości. I teraz tak, co Jowisz wyznacza? No jeżeli jest w rybach, po pierwsze dużo. On się nad niczym nie zastanawia. Dużo. Ale czego w rybach? No ofiar. No i Niemcy faktycznie tych ofiar mają dużo. Nie ma rodziny niemieckiej, gdzie by ktoś nie zginął. Niemców naprawdę dużo zginęło. Dużo zaginęło. Bo jednak tak jak generał Paulus, tak, został w Rosji. Potem mnóstwo wywieziono ich tam, jak wiecie, do Stanów Zjednoczonych. Część uciekła przecież do Argentyny, część uciekła do tych latynoskich krajów i tam stworzyli te nowe Niemcy. Tak. Chociaż niby się mówi o tym, że nowe Niemcy powstały na Antarktydzie. Co jest całkiem możliwe, bo ta Antarktyda to jest bardzo dziwne miejsce. I Mengele wywieziono też, ale to już Amerykanie się nim zajęli, ale on jednak te badania doprowadził do końca i doprowadził. W ogóle wszyscy Niemcy, ci naukowcy, albo Rosjanie ich dybnęli, albo Amerykanie ich dybnęli. No i stworzyli tam te swoje doświadczenia. Jednak wiedza daje jakąś taką możliwość przeżycia, mimo to, że się jest, no kto tam zginął? No kto? Kilku, i to takich mało ważnych. Przecież nawet jeden był merem w jakimś tam mieście, to się nie Koloń, tylko nie wiem jaki, któryś z miast był merem. Hitlerowy jest numer 1. A ilu znaleźliśmy, a ilu było w Izraelu? To potem się okazało, że taka książka powstała, że Żydzi byli w SS. Przecież od nas tutaj lekarz przecież, który był zastępcą w getcie, tak, tego powstania. No przecież wracając powiedział wyraźnie, że ja wróciłem tylko dlatego, że widziałem swoich oprawców. A z tego obozu, znaczy tutaj z tego sądu, przecież jeżeli on powie, że on zrobił tylko dlatego, że ratował swoje życie, on wychodzi wolny. Tak jest skonstruowana religia ich. Więc on żadnej kary tutaj nie poniósł. No ale jeżeli ma się troszeczkę tego sumienia, przypuśćmy, wychowywało się wśród nas, tutaj wśród Polaków, to nagle
sumienie rusza. Bo jednak u nas to sumienie, nie wiem czy przez romantyzm, czy przez coś, my mamy mocno utrwalone, jak rzadko który naród. I to jest jedną z podstaw, którą, no czy odkrył, czy nie odkrył, trudno powiedzieć. Z wczorajszej rozmowy tutaj, co prowadziłem, mówię o panu prezydencie Trumpie, który jest z pochodzenia Niemcem i prawdopodobnie te wszystkie świństwa, które Niemcy zrobili, to wszystko, on to świetnie zna, przynajmniej z historii. I tutaj, jeżeli on właśnie oparł o nas, o Polaków, a przecież mówiłem o tym wcześniej, zresztą może ja to zrobię nawet, bo właściwie ten kosmogram Niemców już żeśmy omówili właściwie. No. Jeszcze byśmy mogli o tym Saturnie, ale to żeśmy rozmawiali, o tym Księżycu tutaj na końcu też żeśmy rozmawiali, więc właściwie ten kosmogram jest jakby, no i ta ostatnia planeta, jaką jest Wenus w sumie. No Niemcy są czarujący, tak, na arenie światowej, co jest przerażające, że oni zawsze zaczarują i zawsze wyjdą na swoje. Zawsze wybiorą tą jedność niemiecką, że oni są zawsze niewinni. Bardzo mądrze robią Żydzi, że przysyłają te dzieciaki tutaj swoje do obozu koncentracyjnego, do Oświęcimia. Ja uważam, że każdy Niemiec, w pewnym wieku, tak mając przypuśćmy 16 lat, 17 lat, wcześniej przed maturą, bo niektórzy nie mają matury, to nie muszą mieć matury. Tam jest taki inny system. Więc uważam, że wcześniej. Powinni na piechotę, tak jak Otto, nie po dywanie, a specjalne ścieżki zdrowia powinny być. Takie. Taka szkoła przetrwania. Troszeczkę. Znaczy jeden dzień na przykład bez wody, drugi dzień bez ziemniaków, trzeci dzień bez mięsa, czwarty dzień bez nagłodniaka i maszerować do Oświęcimia. I z powrotem też. Na piechotę. Od granicy. Mogą ich dowozić do granicy. Ale do granicy, do Odry, a potem na piechotę. Już nie mówię, że na bosaka, bo to by był już, przypuśćmy, że by wypadło tak o tej porze, to nie za bardzo, ale oni powinni normalnie taki ten odcinek powinni na piechotę przejść. Oczywiście mogą nocować w jakichś tam szałasach, taki pokazać im to co, żeby im wtłoczyć w pewną historię, wiecie czego, kultury nabycia, przeszkolić ich, żeby oni nigdy w życiu już nie popełnili takiego świństwa. Ja potem, dzięki za to, ja muszę zobaczyć, wiesz, przeczytam to i wiesz, ale może się z tego też uda to zrobić, to co zrobiłem. Ja zgadzam się, że na pewno, że dzięki, jeżeli to tutaj właśnie to Imperium Niemieckie, nie wiem, ja szczerze mówiąc zupełnie nie wiem, kiedy oni się, nie znam tych historii w ogóle. I teraz jeżeli patrzymy na to, no to jest właśnie to. A teraz bym chciał wam pokazać, o co mnie chodzi, bo to jest bardzo ważne, bo my sobie nie zdajemy sprawy, że jesteśmy narodem wybranym, że jesteśmy narodem, to głupio brzmi, że jesteśmy takim narodem, wiecie o co chodzi, że tam naród wybrany Polska, aha, już widzimy, a jednak tak. I teraz zobaczcie, ja będę poruszał się tutaj tak astrologicznie, zobaczycie jak to wygląda, więc sobie zrobimy dzień, chociaż dzień to będzie za długo, bo będziemy tutaj klepać. Tydzień, będzie szybciej. I teraz zobaczcie tydzień.
I o co chodzi? Ja muszę dojść tutaj do tego miejsca. No i jedziemy. Przesuwamy sobie tygodnie. O, już jesteśmy blisko. Teraz pójdziemy dniem. Za mocno. Teraz zrobimy godziną. Widzicie? To był 4 sierpień 2024 rok. To. Pamiętacie, co to była za data? Zapiszcie sobie tę datę. To jest ta data, gdzie Słońce z Księżycem w koniunkcji jest na Plutonie polskim. I to zmieniło Polski. Polska wtedy się stała wyjątkowo silna. Polska wtedy przejęła to wszystko. I od tego się zaczyna ta tragedia Niemiec, ta, która jest teraz, ta tragedia Europy, no i między innymi to poproszenie pana prezydenta Trumpa. I wtedy właśnie kto był? Nasz wspaniały człowiek, jakim jest Duda, pojechał na tą Jasną Górę przecież w Stanach Zjednoczonych. Tę amerykańską Jasną Górę. I wtedy prawdopodobnie, tego nie wiem, to trzeba by było sprawdzić historycznie, czy nie zawierzył ten kardynał amerykańskiej Matce Boskiej z Guadelupy Stanów Zjednoczonych. Trzeba by było sprawdzić, bo to jest ileś tam 9 tygodni, czy nie wiem, te piątki jak się zbiera, 9 piątków miesiąca, tak? Pierwszych piątków miesiąca, ale on tam coś innego wymyślił. Nie wiem, zupełnie nie wiem, ale można by było sprawdzić. Ale to jest ta data. To jest data, gdzie słuchajcie, naprawdę, jeżeli patrzymy na to wszystko teraz, jeżeli patrzymy na to, to sobie popatrzcie. Tutaj jest ta koniunkcja. Na samej górze jest ta rewolucja cała. I teraz Neptun tutaj jest blisko Saturna. To musiało się stać i to musiało wyjść z Polski. Musiało wyjść z Polski. Nie ma gadania. Jeszcze jest jedna data, która jest i zaraz wam ją też pokażę. Tylko będziemy musieli iść troszeczkę szybciej miesiącami, bo przecież to i tutaj. Dobrze. To była ta data tutaj widzicie, no, godzinami by trzeba było pójść. To jest ta data, nie, to jest wcześniej troszeczkę. To jest tutaj 8 kwiecień, kiedy Słońce z Księżycem to tutaj, ale jeszcze jedna data jest. Oj, źle zrobiłem. To też już sygnalizować można było wtedy, że Polska jakby przejmie tutaj całą tą rolę, ale tutaj ta data, to jest dokładnie 24, no powiedzmy, że to jest 23 kwiecień, czy 24, bo trzeba by dokładnie to zrobić co do minuty. Przebiegłem niepotrzebnie. I tutaj jeszcze sekundami by trzeba było pojechać. Zawsze przeleciał. No dobrze, jest. To jest 24 kwiecień 2024 rok, godzina 1:50. I to jest właśnie tutaj też bardzo istotny moment i zwróćcie uwagę, ten Jowisz fantastycznie ustawiony z tym Uranem. I to jest ten moment, kiedy właśnie ten nasz potencjał wzrasta, bo kiedy jest Jowisz na samej górze, on wzrasta potencjał za wszelką cenę.
Prawdopodobnie to były któreś z tych wyborów, nie wyborów, ja nie pamiętam, to wy sobie tam na daty sobie ja nie patrzę na to. I dlatego jest mi potrzebny po prostu historyk, żeby siedział koło mnie i tam na przykład moglibyśmy sobie dyskutować, tak? Ja z Tadeuszem to robię, ale z Tadeuszem inne problemy rozwiązuję. Ja historycznie w swoim środowisku akurat nikogo nie mam, kto by był genialny. To musi być genialna osoba. W Łodzi jest kilkunastu, ale to też nie jest tak, bo są historycy, którzy zajmują się średniowieczem, są historycy, którzy się zajmują okresem międzywojennym, są historycy, którzy tylko zajmują się na przykład tylko Rosją i jeszcze bolszewicką. No świetnie by było na przykład przyjechać przez tą Rosję bolszewicką, co ja bym chciał. Chciałbym autentycznie, żeby powstał film o Dzierżyńskim, ale taki od urodzenia, od domu, od wszystkiego do ostatniej chwili jego życia. Słuchajcie, Rosjanie sobie nie zdają sprawy w ogóle, kto to był. My też mylimy się. Ja nie mam życiorysu, nie mam kosmogramu Dzierżyńskiego, ale może kiedyś zdobędę. Słuchajcie, tyle jest, co on wyrżnął Moskali, co on tam wyciął ich, co ich tam naciął, to nie było, nie wiem kto w historii. Nie wiem, z kim by można było to. No, nie wiem, chyba był najlepszy w tym wszystkim. Rzeźnik taki. Tylko w jakim imieniu to robił? W swoim czy naszym? Polskim. Bo Polacy i to nawet komuniści mówili, że gdyby on był troszeczkę, to by Polaków też wyrżał. Nie jestem taki pewien. Czyli on się mścił za tą swoją narzeczoną. On się mścił na nich, tak się mścił, że to się w głowie nie mieści. I Rosjanie o tym nie wiedzą. I jeden Władimir Putin też nie wie o tym, żeby zmienił zdanie. A przydałoby się. Jeszcze Stalin też miał polską krew, Przewalskiego. I oni prawdopodobnie we dwójkę tak, duet, Beria. Tylko ja tych życiorysów znowuż nie znam, trzeba by znowuż zrobić te życiorysy, co oni robili w danym momencie, na jakim stanowisku byli, jak to wyglądało, jak to dochodzili do tego wszystkiego. Tak jak robiłem wczoraj wiecie kogo. Ale jeszcze posiedzimy, bo można zrobić te kosmogramy i będziemy robić tych wszystkich, którzy, co to ukrywać, będą pretendować do tego najważniejszego stanowiska w Polsce, do te wybory, żeby zdążyć. Chcę brać tutaj pana tego Trzaskowskiego jako chyba pierwszego weźmiemy z Tadeuszem, bo nie chcę sam to robić, dlatego że po pierwsze, Tadeusz bardzo dużo rzeczy wie, ja niezupełnie, nie wszystko wiem. W dodatku jeszcze jedna rzecz, że tutaj trzeba pokazać taką autentyczną prawdę, bo jeżeli się nie powie autentycznej prawdy, jesteście przecież was jest mnóstwo. Słuchajcie, jak cośkolwiek się powie takiego głupiego, to potem są komentarze i są świadkowie tej imprezy. Zawsze są świadkowie. To nie ma tak, że nie ma świadków tej imprezy, tego wydarzenia, tego eventu. Jak to młodzież dzisiaj nazywa, czy tam jeszcze inaczej nazywa. I w tym momencie ktoś tam coś napisze, tak tutaj, nie wiem kto to, nieważne. Ktoś napisał tutaj o Niemcach i bardzo się cieszę. I to jest prawidłowe podejście do sytuacji, dlatego też chciałbym uruchomić ten telefon, żebyście mogli dzwonić tutaj, żeby to wszystko można było tak aktywnie zrobić, ale musi być tutaj ten historyk. Musimy być we dwójkę, czy do tematu, dana osoba do tematu, ale jeszcze troszeczkę, bo ja naprawdę muszę to już nauczyć się perfekcyjnie. Dzisiaj kupiłem kabel, żebyśmy mogli, bo tu w tym miejscu jest za ciasno. A muszę jeszcze popracować nad 2 kamerami, także to mówi inna osoba, a tutaj
druga, a jeszcze muszę opanować trzecią kamerę. Na razie robię na tej kamerze plus ta kamerka. I no właśnie ta kamerka i w ten sposób jestem też na przodzie. Ale muszę to opanować tak doskonale, żeby no to było ładne. W dodatku jak tu widzę, jak tu mówię do tej kamery, to nie widzę, jak wygląda obraz. No, musiał być tu następne tam jakieś widziadło, tak tutaj kątem oka, dlatego tu spotykam, ponieważ tutaj mam monitor i z monitora no, jestem przygotowany na przykład przypuśćmy na 5 kamer, ale nie chciałbym na tyle pracować, ale może tak się stać, ale trzeba się tego nauczyć. Czyli 5 kamer to znaczy, że muszą być 3 osoby, bo przy 3 osobach najlepiej na 5 kamerach rozmawiać. Przy 5 kamerach, czyli trzeba wtedy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie wiem, czy technicznie jestem przygotowany, ale jeszcze nie jestem technicznie, no nie mam 5 kamer. A one wszystkie muszą być, najlepiej, żeby one były identyczne. Te 2 kamery są identyczne. Także tutaj już nie ma problemu na 2 kamery. To jest ta sama jakość i ten sam obraz. I to jest bardzo ważne. I teraz patrząc się tutaj na Polskę Polska, to pamiętajcie, że to nie jest ziemia, to są my, jesteśmy my. Ci, którzy głupio to zabrzmi. Ci, którzy mówią tym językiem, nieprawda. Ci, którzy mają po prostu tą genetykę, czyli mają polskie korzenie. Polskie korzenia kiedyś będziemy mogli sobie porozmawiać, bo to też jest dobre. Słuchajcie, jestem w Wiedniu. Akurat tak się stało, że miałem list do przekazania jednemu z lekarzy. Od lekarza do lekarza. Tak, bo mojego taty, kolega z pracy, mówi, słuchaj, do mnie, jedziesz do Austrii, chciałbym, żebyś przekazał ten list. Nie chcę go wysyłać pocztą. Ja mówię, a tam coś niebezpieczne. Nie. Mówi, jak chcesz, to go otworzę i przeczytasz sobie. Nic tam nie ma. Nie. Ale nie chcę, żeby to pocztą, żeby ktoś dostał do rąk własnych. Bo mówi, wiesz, co ja się będę pytał. No jest żona, dzieci, czy tam coś. Po co? O co chodzi? Nawet nie wchodziłem w konfrontację tej sytuacji. No jestem w Wiedniu, poszedłem do tego lekarza, jestem w poczekalni i ja wszedłem w ogóle tak, jak to się mówi, z buta i po cichu. Usiadłem sobie, z nikim nie rozmawiam i obok mnie siedzi starszy pan. I on się pyta, czy pan z Polski? Tak się wdaczy. Mówi, tak, mówi. A mogę wiedzieć, z jakiego miasta? Ja mówię, z Łodzi. Bo ja też z Łodzi. Mówi, ja jestem Żydem, tutaj mieszkam, ja wyjechałem, uciekałem przed tą zagładą i słuchajcie, co było najpiękniejsze? Wyjął dowód, paszport. Wiecie, z którego roku? Chyba 35. Jeszcze z tym orłem takim polskim, tak, zapakowany w taką ściereczkę, ale taką jakby sztywną, żeby ten dowód się nie zniszczył. I on na tym dowodzie mówi, ja jestem Polakiem, ja tutaj mieszkam już bardzo długo. Ale to nie było clue tego całego fragmentu tej rozmowy, bo clue tej rozmowy to była wtedy, kiedy on powiedział, wie pan co, ile jest polskojęzycznych ludzi na świecie? Ja mówię, ja mówię, wie pan, to co ja się orientuję, to jest około 200 milionów. Bardzo dobrze. A ile jest Polaków? Ja mówię, w Polsce 40 milionów wtedy. A mówię, i bardzo dobrze.
A wie pan, ile jest Polaków za granicą? Ja mówię, no gdzieś około, no z tego wynika takich rdzennych, to 60 milionów, 20 milionów, czyli razem 60. A pan powiedział, że 200 milionów jest Polaków. Te następne to jesteśmy my. Teraz rozumiecie? Czyli w sumie jest 200 milionów ludzi, którzy mówią w języku polskim. Z tego tylko 60 milionów jest czystych Polaków, a reszta to jest ci, którzy mieszkali na tym terenie. Jak to jest możliwe? Inaczej szybciej się rozmnażają po prostu. I to musicie brać pod uwagę. I teraz, jeżeli 200 milionów Polaków, 200 milionów polskojęzycznych ludzi, to wzywa, to co wam pokazałem do tego momentu. To wzywa. Zarówno jak i jednych, tak i drugich. To wzywa. I to jest ziemia obiecana. To jest ten naród wybrany. I dlatego my mówimy, że my jesteśmy źle położeni geograficznie. A co mają powiedzieć Węgrzy, a co mają powiedzieć Czesi, a dlaczego nie Rumuni? Oni też są też tak źle usytuowani. Co, nasza ziemia jest tak szalenie bogata? Przecież ukraińska ziemia tak samo jest bogata, też ma wszystkiego pełno. 6 metrów lesu, ziemi, którą Niemcy wywozili do parku w Berlinie, tonami, całe pociągi szły ziemi. Do parków kopali rowy, w parkach wywozili tą ziemię, wsypywali tą ziemię z Ukrainy. Tu działania wojskowe oni wywozili. A ile mają ropy? Przecież to wiadomo, ile oni mają ropy naftowej. Przecież nam nie pozwolono w Jaśle, w Krośnie ciągnąć tej ropy. Przecież tam jest od groma tej ropy. Bo byśmy spijali Ukrainie i Kijów by nie miał ropy naftowej. Tak jak nam nie pozwolono tutaj koło Karlina, bo byśmy spijali nerdowcom. Przecież mamy tutaj pełno ropy. Przecież zagłębiem ropy jest Złoczew, węgla i ten Złoczew tam przy Sieradzu. Sam byłem przy tym, jak oni kopali wiercili tą ropę i przyjechali Rosjanie, wykopali taki gdzieś około 6 metrów taki lej i zalali to betonem. Byłem przy tym, dlatego że znałem tych ludzi, którzy odwierty robią. Bo mieszkałem z nimi nad morzem, ci górnicy, bo przecież główni ci, co wiercili w ziemi, to mieszkali akurat tak od koło brzegu do Szczecina, ale siedziba była w Szczecinie. Nawet jak to metro łódzkie, co przekop robią, to przyjechali tutaj robić i też przychodziłem, akurat patrzą, co ja tu robię. A ja mówię, jak to, co ja tu robię? Przecież tu mieszkam. A oni mówią tu, ja mówię, nie kopcie tu, tylko tu wierzcie. A mówię, a skąd ty wiesz, przecież nie znasz się na tym? Ja mówię, co się nie znam? No to zapytaj się tej starszej pani. I taka pani przychodziła i mówi, ja mówię, pani jest słodzianką? Ona mówi, tak. Ja mówię, no i gdzie tu była studia? No tu była studia. No i pokazała to samo miejsce, co ja pokazałem. Oni się tak patrzą, mówię, to skąd ty wiedziałeś? Każdy łodzianin wie, gdzie jest studnia na podwórku. No przecież to jest niemożliwe, że jeżeli jest studnia, to musi być tutaj. Zawsze nie była na środku, tylko była lekko przesunięta. Ale oni tak jak w Szczecinie, a tutaj jest trochę inaczej. No nieważne, ale tak jest. No i taka jest prawda, no taka jest rzeczywistość. Także jeżeli patrzymy na nasz kraj, jeżeli patrzymy na nasz potencjał, to ten potencjał wyzwolił się wtedy. I możemy z tego skorzystać. Słuchajcie, to nie jest tak, że to jest na rok, na 2, na 3. Nie.
by musiał być jakiś krach, żeby coś to odwrócić, po prostu, żeby to zmienić. Przecież to jest na ascendencie, mów, który pozwala nam na ogromne. To, to się nazywają cuda. I to, co mówimy o Trumpie, to, co mówimy o tych ludziach, to, co mówimy o Polakach tam i to, co mówimy o tej Matce Boskiej z Guadalupy, ten strzał, który był w Trumpa, to są wszystko cuda. I dzięki właśnie takiemu czemuś, i dzięki takim tym sytuacjom. Jeżeli ilu Polaków w myślach tylko marzyło o tym, żeby on wygrał? Ilu Polaków miało w swojej głowie, powiedzmy, że pustej, nie mówię kapuścianej, bo kapuściana to była kol, to był kol, ten był kapustany, nie, no zresztą on miał takie kapuściane albo te buraczane głowy. I lubią kapustę i buraki i jeszcze brukiew. Nie było to takie złe, że brukwią nas karmiono w obozach koncentracyjnych, bo brukiew zawiera bardzo dużo soli i witamin, bardzo. Dziwię się, że Polacy mamy wstręt do tej brukwi obozowej, ale w gruncie rzeczy powinniśmy wprowadzić tam brukiew normalnie na stoły. Powinniśmy, bo jednak w lepszych restauracjach w Londynie czy w Paryżu to brukiew jest normalnie na stole, tak jak kartofelki, tak jak kalafia, tak jak my mamy pewne takie, tak jak jeszcze, to jest mnóstwo rzeczy, których my aż szparagi te niemieckie, które Niemcy tak lubią i no oni teraz chyba nie będą jedli szparagów, chyba im wymrą te plantacje, albo mróz przyjdzie. Dobrze, niech im przyjdzie. I tutaj naprawdę my sobie nie zdajemy sprawy, bo uważamy, a co tam Panie, jaka religia, o czym Pan mówi, o czym to mówi. Nie, to są takie punkty, które tutaj ten nowia i pokazują dokładnie siłę ogromną. Przecież wszyscy wiedzieliśmy dokładnie, jak rozwali się Związek Radziecki. Zwróćcie uwagę, przecież macie chyba jeszcze pamięć. Jakie zakłady pierwsze stanęły? Huta Lenina, Stocznia Lenina. Wszystko, co było Lenina, wszystko stanęło wtedy za tamtej Solidarności. Przecież weźcie kartki, sobie poczytajcie w tych almanachach swoich czy w swoich pamiętnikach. Wszystko, co było Lenina, wszystko stanęło. Nawet najmniejszy zakład miał Lenina w nazwie. Jako pierwszy. A potem po kolei te wszystkie inne. Ale pierwsza Lenina. Czy w waszej okolicy to pierwsze Lenina stanęło. Właśnie to jest tak, to jest ta symbolika. I teraz, jeżeli była ta koniunkcja, to ta koniunkcja wyzwoliła to, że Polacy byli silni, że wreszcie się zorganizowali, zrobili. Zobaczcie, nawet Tusk się przemienił. To nie jest prawdą, zostawmy to, ale w pewnym sensie też. Postawił się, niektóre rzeczy zaczął, powiedzmy, że zmądrzał. To nie jest prawda. Ale zwróćcie uwagę, jaka narracja się nagle zmieniła. A teraz jakiś święty jest PiS. Oprócz pana Tarczyńskiego, którego uwielbiam i tutaj chylę czoła, ale reszta? Przecież oni wywołali Zielony Ład. Nie ma co zwalać się jednych na drugich, ani jedni, ani drudzy nie są. Tutaj trzeba automatycznie, ja się odcinam od jednych i od drugich, już z góry mówię. Ale tutaj nie poszczególne osoby uwielbiam. To pana Tarczyńskiego po prostu to jest fantazja, nie facet, który jest tam z tą republiką. Ale sama republika, jak tutaj zaczyna czasami prosperować tymi swoimi pomysłami, no troszeczkę nie za bardzo. Chociaż ma tam ludzi bardzo świetnych i tutaj ja mówię o tej, która weszła do, był wywiad z panem Trumpem.
prezydentem Trumpem, przepraszam, już nie panem prezydentem Trumpem. Do tej pory zawsze unikałem tego słowa, bo słuchajcie, YouTube, kiedy jeszcze przedwczoraj chciałem napisać pan prezydent Trump, tam chciałem, że wygrał, że coś, absolutnie tego słowa nie przychodzi. Nie wiem, ja muszę teraz jutro albo pojutrze spróbować napisać, stworzyć to po prostu z nazwiskiem, czy mi YouTube przepuści. Nie wiem, jak innym przepuszcza mnie, nie chciałem. Może jestem nacenzurowany. Nie wiem. Tego nie wiem. Także poproszę łapki w górę, bo mam takiego gościa tutaj, który cały czas tę łapkę w dół mi tam stawia i wiem, że to jest ta sama osoba. Widocznie jakiś taki cichociemny tam po prostu im lepszy film, tym łapkę stawiam. Gdyby było tych łapek 20, to bym rozumiał, że coś jest to, ale jeżeli jest jedna łapka w dół, a 200 łapek w górę, no to o czym to świadczy? Czy 20 łapek w górę, a jedna łapka w dół? To przecież wiadomo o co, a jeżeli przypuśćmy 600 osób obejrzało ten film, to nie jest tak. Coś nie tak z tym człowiekiem, no ale trudno. Tutaj jedna osoba napisała, co to jest genetyka, ja jej odpisałem filmikami, podziękowała mnie ta osoba i no, genetyka planet to jest jeszcze co innego. Genetyka planet to jest to, co teraz robimy. To jest, że wracam do którychś tam momentów i od tego momentu możemy budować. Bo są pełnie i nowia. Większość wróżek i większość szamanów i większość osób, które zajmują się chociażby zielarstwem, czy takimi innymi rzeczami, czy tam jakąś magią, to musi patrzeć na pełnię, bo wtedy jest zupełnie inne. I nauczyciele też. I lekarze też. Nów jest zupełnie inny, ale w polityce, w działaniach przemysłowych, w jakichś działaniach finansowych musimy patrzeć na nów. On jest dla nas wyznacznikiem, tylko nie zawsze on jest prawidłowy, bo teraz trzeba brać wiele rzeczy pod uwagę. Przede wszystkim jedną rzecz to jest sam kosmogram. I sam kosmogram musi chcieć tego. Polska jako Polska jest takim krajem, który jest bardzo waleczny przez tego Plutona. Jeżeli na tym Plutonie coś się dzieje, to jest święte. I proste. Było, jest. I kiedy będzie? No bo można by powiedzieć, a proszę pana, będzie za rok. Nie będzie za rok. No nie będzie. A zresztą wam pokażę, jak będzie za rok. Nie wiem, ja nic nie sprawdzałem takiego. Zaraz wrócimy sobie. Zaraz, jak to wrócimy? Tutaj muszę wrócić, tutaj na dole, jak widzicie, to tutaj zmieniam, tutaj na dole, tutaj pod strzałką zmieniają się, widzicie tam? Tam się zmieniają, więc robię sobie, miesiąc. I teraz będę jechał do przodu. I teraz zobacz, przechodzi to i nie ma księżyca, przechodzi. Ale zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej. Proszę, tak, dobrze. Postawimy to tak i zrobimy tutaj rok. Oj, nie w tą stronę. Żeby nie ganiać, proszę, będziemy szukać roku. Jowisza mamy w 2006, mamy tutaj Wenus, mamy tutaj pusto, tutaj też pusto, tutaj też pusto. Dobrze, jedziemy. Możemy brać to pod uwagę. Dobrze, zaraz zobaczymy, czy nam się uda dojechać. Tak, uda nam się dojechać. To jest dokładnie 2032 rok. Podoba wam się? 2032 rok. Czyli ta koniunkcja, czyli ten czas takiej znowu bardzo silnej energii będzie w tym momencie. Może komu to zapiszecie? Wnukom? Wiecie, ile oni będą mieli lat w 32 roku? Przecież to jest za ile lat? To jest sporo. My i niektórzy może już nie dożyjemy, albo będzie warzywami. Podejrzewam, że ja to na pewno będę warzywem.
No więc jak? Podoba wam się? I to są te punkty, co możemy cokolwiek zrobić. Przecież ja zrobiłem na ten temat wykład. I oczywiście, że takie rzeczy, ale pamiętajcie o jednej rzeczy, że to są sytuacje i z tych sytuacji właśnie skorzysta pan Trump. Z podobnej sytuacji skorzystała pani Merkel kiedyś tak, oparła o Polaków. Nie pamiętam, jak się nazywał ten Anglik tam w Anglii, że podziękował Polakom, że Polacy ten przemysł i jego utrzymali. I Norwegowie, bo Norwegowie zrobili taki numer, że najpierw sprowadzili stoczniowców. Stoczniowcy zaczęli świetnie zarabiać, bo sobie wyrobili taką nazwę w tych norweskich stoczniach, a potem stwierdzili oni, że Polakom za dużo dają i wyrzucili. No i chcieli ściągnąć, nie wiem skąd oni ściągnęli tam z Indii, czy z Turcji, czy skąd ściągnęli tych metalowców. No i oni zaczęli kompletnie chrzanić te rzeczy. Ale kompletnie chrzanić. Tak chrzanić, że to się w głowie nie mieści. No i potem sprowadzili jeszcze raz Polaków. No i Polacy już wtedy, no i Polacy zrobili na innych stawkach, ale już nie było tylu tych Polaków, ponieważ już reszta Polaków po prostu wiedziała o tym, że Szwedzi ich wyrzucili, zrobili oni tam pieniądze, no więc już się osadzili. A to są osoby mniej więcej, stoczniowcy, no to są troszeczkę młodsi ode mnie. Czyli to są te 60., 70. roczniki. To są najmłodsi stoczniowcy. Ale te 60. roczniki jeszcze coś potrafią zrobić. Bo później nie, bo później już stoczni nie było, bo przecież przyjechał Bax i Balcerowicz zaczął wszystko zamykać i kombinować. No i tutaj pan Bax zaczął to, a nasz wielki elektryk podpisywał. Zresztą on się sam do tego przyznaje, że on nie za bardzo wiedział co. No. A tutaj ściągnął go, nie pamiętam czy Kuroń, chyba Kuroń ściągnął tego Baxa. A Baxa no, wyszkolono Balcerowicza, bo ten Balcerowicz rozwalił kilka państw. Niektórzy twierdzą, że on wygrał, że to, że tamto, że doprowadził do tego. Nie. Zresztą to jest człowiek, któremu powinno się Elon Musk właściwie powinien się zainteresować nim i wysłać go na Księżyc, to by Księżyc zbankrutował. Zresztą teraz Elon Musk, no, następna osoba, która jest ofiarą tego wszystkiego, że Elon Musk zastosował, to też jest cud, to co on robi. Przecież w gruncie rzeczy chłopak wystartował, przecież nie jest taki stary, wystartował no, z niewielkimi pieniędzmi, a jednak potrafił dorobić się. Zarzucają mu, że on był po tamtej stronie, że po tamtej. A kto nie był po tamtej stronie? Przecież za czasów Busha, pierwszego, drugiego Busha. Przecież Bush fantastyczny facet, lotnik, znający tutaj realia, przecież to fantastyczny facet. Walczący chyba z Niemcami, nie wiem, czy on z Japończykami też, czy z Japończykami on walczył. Przecież on wtedy bardzo ładnie się zachował na Westerplatte. To jest naprawdę, pokazał klasę w stosunku do Westerplatczyków. I to trzeba przyznać, ale on tak jako weteran, tak równy sobie, tak? Ci walczyli, a on walczył tutaj. I wspaniała postać. Zresztą Kennedy też, ale Kennedy no, zginął. Ale teraz wnuk, chyba syn Roberta, tak, też Robert Kennedy, genialny. Też przeszedł na stronę Trumpa. Wszyscy ci
Tak? Jeszcze nie. Tak, na razie. Przepraszam, ale musiałem odebrać. I teraz, jeżeli patrzymy tutaj na to środowisko i na tych wspaniałych ludzi, i nie ma co się dziwić, jeżeli ktoś mi mówi, że na przykład to nie, przychodzi czas. Czego nie zrobił Piłsudski? Na przykład zdradził swoich przyjaciół, kolegów. My dzisiaj mówimy, że nie. No jak to nie? Jak to nie? Jak znacie dokładnie życiorys Piłsudskiego, to będziecie wiedzieć. Dudmowski nie zrobił tego. Patrzcie na tamte czasy, bo one są identyczne jak teraz. A pan prezes Kaczyński uwielbia Piłsudskiego, on był wielki portret. On się modli do tego portretu. Jest to wielki człowiek, zrobił wiele, ale złego też. Sanacja była straszną rzeczą. I obsadzenie wszystkich Piłsudczyków, którzy czasami byli to niegramotni zupełnie ludzie. Mieli stanowiska na pocztach, na tych, wszędzie, tylko on. I to samo chciał ten zrobić. Posadzić. No i faktem, że akurat tutaj, nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo nie zupełnie potrafię w tej ekonomii się poruszać, ale podobnie robił. I niepotrzebnie, zresztą dzisiaj to samo się dzieje, że jedna na drugą stronę, ani jedna, ani druga strona, trzeba trzecią stronę. Czy Konfederacja? Nie wiem, nie jestem pewien. Zobaczymy. Może jeszcze wypłyną jakieś osoby. Tak jak mówię, na pana Tarczyńskiego. Z miłą chęcią. Z tym, że on się musi odciąć od tego prezesa. Nie odetnie się od tego prezesa, bo ten prezes musi, bo to dzisiaj jest to, co walczy Kukiz. To, co walczy Kukiz. To jest właśnie o tę zupełnie inną metodę tego działania, ale trzeba ze złem walczyć. No więc to jest, ale astrologia pokazuje, ale astrologia wam tłumaczy, ale astrologia teraz. Tak jak mówię, z Tadeuszem żeśmy wtedy wystawili pana Bosaka i pan Bosak jest. Będziemy opracowywać, bo naprawdę cieszę się, że to poszło, że jest to zarejestrowane, że jest to omówione, że jest to tamci nie. Tamte osoby, a tam było kilkanaście osób przecież wymienionych, a pana Bosaka jakoś tak wylansowałem. No bo taka jest prawda, jak ma ktoś dobry kosmogram, to on będzie. To on będzie. I ten kosmogram polski tutaj na tą datę, jest genialny. Jest genialny, to jest coś fantastycznego. Nawet, słuchajcie, dlatego astrologia jest królewską wiedzą, bo w tym momencie możemy się spodziewać takich i takich. Oczywiście, że w dawnych czasach to był krucjata i dawali na przeciwnika, ale to opisał pan Piotrowski, ale to też nie jest tak. Wszyscy oni byli kształceni, ci najlepsi byli kształceni tutaj w Krakowie na Jagiellońskim Uniwersytecie. W tych czasach od Jagiellonów, wcześniejszych tam gdzieś, wcześniejszych to w Egipcie, w różnych miejscach, ale ich tak dobrze nie znamy, ale tych, których znamy tutaj od czasów jagiellońskich, są fantastyczni. Pręgiel też jest przecież fantastyczny, jest zapis w tym kalendarzu, że powiedział Hitlerowi, tyle, nie przeżyjesz. Czy nie przeżył? Nieważne, Rzesza upadła, bo ja uważam, że przeżył, nie wiem. Każdy warszawiak w Powstaniu Warszawskim tylko chciał jedną szpilkę mu wsadzić. Za każdego warszawiaka, który zginął. Jedną szpileczkę. Tylko.
Nikt go w te kaktusy nie wpuścił, w te opuncje. Szkoda. Na nago. Pojechał tam. Trochę smutno. Słuchajcie, kończę, bo już jest, co tu ukrywać, 31. Cieszę się, że jesteście. Troszeczkę poopowiadałem wam i pokazałem, jak działa kosmogram, jak można sobie tworzyć. Ja po prostu nie pokazuję aspektów, dlatego że powiem dlaczego. Dlatego, że tak, po pierwsze nauczyłem się tej astrologii tak zwanej szybkiej. Umiejętność dwad pokazuje jeszcze inne. W dodatku, jeżeli jest dwada, pokazuje jeszcze znak. To nie jest takie proste. To trzeba się uczyć. Naprawdę wiele lat poświęcić, ale nie jest to trudne. Trzeba się nauczyć astrologicznie myśleć. Wiele z was, osób, które tutaj są, które śledzą mnie, nauczyło się. Bo wiem, po Łódzkim Domu Kultury te osoby już jak ja mówię dwada taka i taka, to oni, no tak, to. I to jest to. I to jest to, bo to są te przymiotniki, rzeczowniki, czasowniki odpowiednie do tego momentu. Ja wiem, że jeszcze wam jest daleko do tego. Chociaż nie jestem pewien, jeżeli te osoby są od samego początku, to chyba już się dużo nauczyłem. I mam kontakt z niektórymi osobami tutaj, taką z panią z Leżajska tutaj, od mojego kolegi, a właśnie mojej córki, przyjaciela. Tutaj pozdrawiam, którego będę chciał bo to jest człowiek orkiestra, wspaniały człowiek, genialny. No i trzyma harty oczywiście. A jak? Jak ktoś trzyma harty, to oczywiście, że ja już jesteśmy na drodze bliższej przyjaźni niż kontrowersji. Zresztą wszyscy, co mają harty zawsze, to jest coś. Znaczy nie coś, tylko hart. To nie jest pies, to jest hart. Psy to są psy, a harty to są hart. A ja. Jak ktoś ma harta, to wiecie, duchowego, tym bardziej. To jest zupełnie coś. Hart duszy. I w dodatku takie zwierzę, które możemy nazwać hartem. Ono ma odpowiednią budowę, odpowiednie zachowanie, strasznie złośliwe, ale za to jak hart ci pogryzie buty, to nie jest jakby kundel pogryzł buty. Hart jak zje buty, to znaczy, że coś się narozrabiało. Wiem coś o tym. Tylko buty. Zżarła. Ostatnio 3 pary. 3 pary butów. Tak mniej więcej w każdy poniedziałek. Powód jeszcze nie odkryliśmy. Czekamy, kiedy znowuż nadgryzie następne buty w poniedziałek. Pochowaliśmy wszystkie, a zostawiliśmy jedne buty. Tych butów nie rusza. No i wtedy raz będziemy następne buty wystawiać w poniedziałek. Czy ruszy, czy nie ruszy, kogo. No, także tak jest. Także mamy szkołę numer 1 wychowania harta w domu. Czarnula jest niemożliwa, słuchajcie. Dobrze, słuchajcie, do jutra. Trzymajcie się. No i z Bogiem przede wszystkim. Przemyślcie to, co powiedziałem. I pamiętajcie, wierzcie w to, że jesteśmy wielcy. I mamy coś w sobie, bo wam pokazałem. To nie jest tak, że nie. Pokazałem dokładnie. I pokazał wam świat. Czy trzeba coś więcej dowodów? W dodatku pan Cejrowski mówi o tym samym. O tym samym, co ja mówię, tylko ja wtedy mówiłem. Czy mówił przez ten okres? Aha, mam telefon od osoby, która... Halo? Ale mam teraz audycję. Akurat kończę. A nie oglądam. Nie, wolałbym jutro. Jutro bym wolał. Nie, rano, tak gdzieś koło 10, 11. Dobrze? A to później. To w ciągu dnia łapać.
Tak, obojętnie. Dobrze? Dzięki. Dzięki. Pa. Także tak to wygląda, słuchajcie, to ta osoba z Krakowa, co mi taka, chyba przyszła moja uczennica, zobaczymy, jak się zdecyduje. A ja zostawiam was z Bogiem oczywiście i nie dajcie się. I uwierzcie w to, że naprawdę jesteśmy to, my jesteśmy narodem. Jednak. I to nie jest żadne te, to zrobił kardynał Wyszyński. Zrobił to. A teraz zrobił, nie wiem jak się nazywał ten kardynał. Trzeba by tam pana Cejrowskiego podpieścić, jak on się tam nazywa, albo kto ma tam w Stanach Zjednoczonych. To wie się, który kardynał zawierzył Stany Zjednoczone te Matce Boskiej z Guadalupe. A że był nasz wspaniały pan Duda w Częstochowie, tam miał się spotkać z panem prezydentem Trumpem. To też prawda. Tylko nie wiem kiedy. Trzeba by sprawdzić datę, czy to było przed, czy po, czy... A że się nie spotkał, to nie znaczy, że się nie spotkał. Wystarczy to, że... I to jest to. To są te punkty, te takie drogowskazy naszej egzystencji. Tego nam nikt nie odbierze. Z Bogiem. Oczywiście. Do zobaczenia. Pa. Dobranoc.